Cud nad Narwią. I wojna światowa pozostawia po sobie trwały ślad. Znacznie zmienia się skład etniczny Łomży. W większości opuszczają miasto Rosjanie i Niemcy, a Łomża staje się praktycznie miastem dwóch narodowości i dwóch wyznań: Polaków chrześcijan i Żydów wyznawców mojżeszowych. Łomża w odrodzonej Polsce została ośrodkiem powiatowym, a od 1920 roku miastem wydzielonym z powiatu w utworzonym województwie białostockim. 4 maja 1919 roku odbyły się pierwsze w wolnej Polsce wybory do Rady Miejskiej. Burmistrzem, a później prezydentem został powołany Władysław Świderski, który zresztą pełnił funkcję do 1934 roku, a jego zastępcą Hirsch Epstein. Ważne miejsce w życiu mieszkańców Łomży w okresie międzywojennym zajmował 33. Pułk Piechoty, utworzony w oparciu o rekruta pochodzącego z byłej guberni łomżyńskiej oraz o miejscowe kompanie Polskiej Organizacji Wojskowej. Pierwszym dowódcą został pułkownik Bronisław Kapliński. Jednostka stacjonowała w dawnym carskim zespole koszarowym przy szosie Śniadowskiej i liczyła wówczas około 1400 żołnierzy. 1 sierpnia 1919 roku jej oddziały wyruszyły na front wojny polsko-bolszewickiej, uczestnicząc m.in. w obronie Warszawy w sierpniu 1920 roku. Nie dane jednak było w spokoju podjąć dzieło odbudowy miasta ze zniszczeń I wojny światowej. Latem 1920 roku pojawiło się nowe zagrożenie, tym razem ze strony Związku Radzieckiego. W początkach lipca nastąpiło silne i starannie przygotowane uderzenie wojsk sowieckich. Ofensywa doprowadziła do załamania się polskich linii obronnych i spowodowała często niekontrolowany odwrót wojsk polskich. Padło Wilno i Grodno. Odwrót armii polskiej i zdecydowane działania oddziałów sowieckich doprowadziły do tego, że już 27 lipca Grajewo zostało zajęte przez Armię Czerwoną. 3. Korpus Kawalerii Gaja, Kawkor, podążał dalej w kierunku Łomży. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia ledwie co odzyskanej niepodległości nastąpiła olbrzymia mobilizacja całego narodu, w której nie zabrakło również mieszkańców Łomży. 12 lipca powołano w mieście Komitet Obrony Narodowej. Na wieść o szybkim zbliżaniu się do Łomży bolszewików część mieszkańców Łomży, a przede wszystkim władze administracyjne i urzędy wojskowe, ogarnęła panika. W pośpiesznej ewakuacji wyżej wymienione władze opuściły miasto. Łomża nie była przygotowana do obrony, gdyż pododdziały 33. Łomżyńskiego Pułku Piechoty jeszcze w sierpniu 1919 roku wyruszyły na front litewsko-białoruski. W Łomży pozostał jedynie baon zapasowy pułku oraz pododdział Straży Granicznej. Dowodzący baonem zapasowym kapitan Stanisław Raganowicz podjął decyzję o obronie miasta w oparciu o forty w Piątnicy. Broniło ich około 700 polskich żołnierzy. Pierwsze oddziały bolszewickie w sile 3-4 szwadronów kawalerii i 2 samochodów pancernych dotarły pod Łomżę 28 lipca. O godzinie 23 oddział kawalerii sowieckiej natarł wzdłuż szosy Jedwabne-Łomża na styki fortów numer 1 i 2. Bezskutecznie, ponosząc duże straty, został odparty ogniem karabinów maszynowych. Tym samym zamiar nieprzyjaciela dążący do opanowania w ciągu nocy przepraw przez Narew i zdobycie Łomży został całkowicie sparaliżowany. Rozpoczyna się bohaterska obrona miasta. W dniach 28 lipca do 2 sierpnia 1920 roku batalion zapasowy 33. Pułku Piechoty pod dowództwem kapitana Raganowicza stawił bohaterski opór wojskom bolszewickim. Jeszcze przed nadejściem głównych sił nieprzyjaciela obronę Łomży wzmacnia wycofująca się z Osowca grupa podpułkownika Kopy w składzie 101. Ochotniczego Pułku Piechoty i 2 baterii artylerii polowej. Kolejnego dnia dociera do miasta 5 czołgów
oraz generał Baranowski. Obrona piątnickich fortów trwała 5 dni, podczas których odpierano natarcia nieprzyjaciela. Sowieci mimo uporczywych ataków na linię fortów łomżyńskich nie uzyskali nawet najmniejszego sukcesu. Jednak wobec przewagi wroga i sforsowania przez niego Narwi pod Nowogrodem i Drozdowem nadszedł rozkaz o wycofaniu się. W wyniku manewrów sowieckich załoga Łomży została prawie otoczona. Dalsza obrona pod Łomżą stała się bezprzedmiotową, a sytuacja jej obrońców wysoce niebezpieczną. 2 sierpnia o godzinie 23 obrońcy Łomży, zabierając ze sobą wszystkich rannych i osłaniając się w odwrocie bałonem zapasowym, opuściła Łomżę i szosą w kierunku na Śniadowo, a potem na Różan rozpoczęła odwrót. W 5-dniowych walkach pod Łomżą straty polskie wynosiły 33 zabitych i około 80 rannych, wliczając w to również rannych i zabitych w Śniadowie. Obrona Łomży, której załoga walczyła z wielokrotnie przeważającym przeciwnikiem, opóźniła działanie 15. Armii Sowieckiej w ogólnej akcji na Warszawę, co później zostało przez historyków wojskowych należycie ocenione jako cud nad Narwią. Polskim żołnierzom ofiarnie i masowo pomagali mieszkańcy Łomży, na czele z prezydentem Władysławem Świderskim. W trakcie prowadzonych walk obrońcy mogli liczyć na wsparcie mieszkańców. Magistrat zajął się organizacją pomocy sanitarnej i aprowizacją, a dla utrzymania porządku w mieście utworzono milicję miejską. Natomiast mieszkańcy natychmiast odpowiedzieli na wezwanie władz miejskich i z wielkim poświęceniem dostarczali żywność, wodę, leki obrońcom na fortach. Przez cały czas walk w rejonie Łomży polskie oddziały były należycie zaopatrywane praktycznie we wszystko. W nocy z 2 na 3 sierpnia do zniszczonego miasta wkroczyły wojska bolszewickie. Sowieci niedługo panowali w Łomży. Już w kilka dni po cudzie nad Wisłą, dzięki pułkom poznańskim, nie pozostało po nich w mieście nawet śladu. Natomiast łomżyński 33. Pułk Piechoty w okresie polskiej kontrofensywy, wzmocniony wycofanym z Łomży batalionem kapitana Raganowicza, bronił przedpola Warszawy. Wziął udział w słynnym przeciwnatarciu pod Osową. Po pościgu w kierunku granicy niemieckiej został przerzucony do Małopolski Wschodniej. Stoczył tam 15 września 1920 roku swój ostatni wielki bój, forsując Gniłą Lipę pod Bursztynem i niestety ponosząc duże straty, a po zakończeniu wojny powrócił ostatecznie na stałe do Łomży. W kolejnym odcinku słyszycie Państwo o Łomży w okresie międzywojennym. Zapraszam na kolejny odcinek. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Pro Patria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.